Ja, gdy zabieram się do pisania książki, to o ile jestem zwykle leniwy, spycham wszystko na jutro, na pojutrze, jestem bardzo zdezorganizowany, zwykle łatwo się rozpraszam. Jak przystępuję do pisania książki, to piszę, pracuję jak maszyna i jakoś nie jest to zdezorganizowane, przeciwnie. I tak jak maszyna pisałem 3,5 miesiąca, obłożony na podłodze, na tapczanie, na stole, wszędzie, gdzie tylko można zmieścić kawałki papieru, obłożony całą prasą korowską, którą w Londynie udało mi się skompletować. I pisałem, aż nagle po rozruchach, po demonstracjach w końcu sierpnia, w rocznicę powstania Solidarności jeszcze bez nazwy wówczas, rozwścieczone władze postanowiły urządzić proces KOR-u. No to mnie postawiło w takiej głupiej sytuacji. Ja tu jestem w Londynie, tam kolegów będę sądzić. W dodatku ja mam świeżo w głowie, bo już kończyłem, mam świeżo w głowie książkę ze wszystkimi, z całą faktografią, którą moi koledzy pewnie już pozapominali. Czyli na tej ławie sądowej mogę być szczególnie przydatny. A poza tym jeszcze mi się tłukło po głowie, że wszyscy ludzie, kto żyw, chce uciec z tej Polski. Właściwie trzeba pokazać, że można też jakiś odwrotny kierunek ruchu zaproponować. Więc już kończąc z wielkim pośpiechem książkę, ale rzeczywiście już wtedy to pracowałem niemal dniami i nocami, można powiedzieć. Ostatni fragment, czyli taki posłowie, postscriptum, to ma tytuł, pisałem nad ranem tego dnia, kiedy wylatywałem do Warszawy i u przyjaciół, u wydawcy, czyli u Smolarów, zostawiłem książkę, wróciłem do Londynu, do Warszawy z Londynu, bardzo serdecznie powitany przez ogromną masę moich kolegów, znajomych, nieznajomych również, którzy się zebrali na lotnisku i tam przed tym barakiem przylotowym. Było to wzruszające, że tyle tutaj się ciężkich spraw ludzie mają, a przyszli mnie tak powitać. No i nazajutrz rano zostałem aresztowany, ale już z domu.